Siemandero wszystkim, ja jestem Długi, witam Was na kanale Ganges. Widzimy się pierwszy raz, więc nie zwracajcie uwagi na moją świecącą łysinę. W dzisiejszym odcinku chciałbym się zająć klasyką gatunku, jakim jest pistolet Glock. W tym wypadku jest to pistolet Glock 19 generacji czwartej. Jest to samopowtarzalny, bezkurkowy bijnikowiec, działający na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, regulujący się poprzez przekoszenie lufy względem płaszczyzny zamka. Broń jest zasilana amunicją 9,19 z dwurzędowego magazynka w standardzie 16-nabojowego. Pistolet Glock, jaki jest, każdy wie, nie trzeba o nim zbyt dużo mówić. Nawet ludzie, którzy nigdy nie mieli go w rękach, mają opinię na jego temat. Pistolet bardzo fajny, bardzo modyfikowalny, można go pod siebie spersonalizować, możemy wymienić w nim praktycznie wszystko. Od magazynków, stopek magazynka poprzez dodawanie lejków, wymianę zrzutów magazynka, zrzutów zamka, spustu, przerywaczy, sprężyn różnych, przyrządów celowniczych. Więc jeżeli jesteśmy strzelcami, którzy zaczynają swoją przygodę ze strzelectwem, niekoniecznie wiedzą, co będziemy chcieli strzelać, czy będzie to typowo tarczowe strzelanie, czy jakieś strzelanie taktyczne, czy coś innego w stylu IPSC, to Glock jest naprawdę bardzo fajną konstrukcją na nasz pierwszy pistolet. Jak postrzelamy z Glocka, nauczymy się z niego strzelać, złapiemy trochę preferencji, będziemy wiedzieli, czego oczekujemy od broni, wtedy będziemy mogli szukać sobie czegoś już typowo pod nas. A przedtem zawsze możemy się bawić w personalizację tego pistoletu, dokładając tam jakieś graty, które będą pasowały typowo pod nas. Dobra, koniec mojego gadania i przynudzania. Teraz przechodzimy do pokazania, jak ta broń strzela, a później pokażę Wam, jak się ją całkowicie rozkłada i składa. A więc przechodzimy do rozkładania pistoletu Glock 19. Jest to jeden z prostszych pistoletów, jeżeli chodzi o jego rozkładanie i składanie. Zaczynamy od ściągnięcia zamka. Żeby to zrobić, ściągamy skrzydełko w dół, zrzucamy iglicę, zamek sam schodzi, magazynek sobie odłożymy. No to co? To zaczniemy od rozkładania zamka. Położymy go tutaj. Wpierw zamek zaczynamy rozbierać od wyciągnięcia sprężyny oporopowrotnej. Kolejną rzeczą jest wyciągnięcie lufy. Następnie musimy pozbyć się płytki oporopowrotnej. Żeby to zrobić, najprościej będzie wziąć jakiś wybijak. I teraz tak, nie ma co się szarpać z tą płytką, bo często można zobaczyć, że niektórzy próbują ją, nie wiem, zepchnąć czymś, podważyć lub w jakiś inny sposób wyciągnąć na siłę i często te płytki potem kończą porysowane, poniszczone, gdzie generalnie no tak się tego nie robi. Żeby to zrobić w jak najprostszy sposób, wkładamy pomiędzy iglicę a tuleję jej prowadzenia coś. Może być to wybijak, może być to kawałek druta, może być to śrubokręt. Wkładamy ten wybijaczek w tym przypadku tutaj, naciskamy go na dół i płytka sama bez najmniejszego problemu nam zjeżdża. Odkładamy płytkę, wyciągamy iglicę, cały system igliczny ze sprężyną. To sobie też zaraz rozbierzemy. Wyciągamy żerć pazura wyciągu. Wciskamy samoczynny bezpiecznik iglicy i wtedy wychodzi nam pazur wyciągu. Potem wyciągamy bezpiecznik iglicy. Możemy też rozpiąć go razem ze sprężyną. Jak chcemy, nie wiem, bardzo dokładnie na przykład wyczyścić nagar, który tam się uzbierał. No i w sumie mamy całkiem rozebrany zamek od Glocka. Mógłbym jeszcze odkręcić muszkę i wybić szczerbinkę,
ale niestety nie mam tu imadła, żeby potem tą muszkę włożyć dokładnie na swoje miejsce, więc po prostu nie będę tego robił. Jeżeli kiedykolwiek ktoś z Was by kiedyś chciał na przykład, nie wiem, pomalować sobie ten pistolet, przygotować go do wypiekania w jakiejś temperaturze, to jeszcze tutaj znajduje się tuleja prowadzenia iglicy. To jest taka plastikowa rurka tulejka, którą no, wypadałoby ogólnie wyciągnąć przed oddziaływaniem jakichś temperatur większych, ponieważ ona potem może się skurczyć i ta iglica może nie pracować tak, jak by pracować powinna. Żeby go wyciągnąć, najlepszym rozwiązaniem jest wkręcenie tu delikatnie gwintownika 10, tylko że wtedy trzeba będzie prawdopodobnie już wymienić tą tulejkę, chociaż ona tam kosztuje grosze, w sklepie można kupić ją bez problemu, który ma części do Glocka. No dobra, to jest rozłożony zamek. Jeszcze Wam pokażę, jak się rozkłada iglicę. Będziemy mieli kompleksowe rozłożenie całego Glocka, całego zamka jak na razie. Żeby rozłożyć iglicę, bierzemy sobie ją, cały system. Najprościej jest to zrobić, pomagając sobie zamkiem. Bierzemy taki zamek, stawiamy go pionowo, bierzemy cały system igliczny, kładziemy go tutaj, żeby zaczep iglicy oparł się na boku tego zamka. Łapiemy za koniec sprężyny, odciągamy ją w dół. O, akurat ten jeden kapturek spadł. Drugi kapturek również ściągamy, wyciągamy sprężynę i mamy całkiem rozłożony zamek wraz z systemem iglicznym. No to teraz przechodzimy do ciekawszej rzeczy, którą jest szkielet. W tym wypadku zaczniemy rozkładanie szkieletu od zdjęcia lejka. Weźmiemy sobie tutaj jakiegoś bita. Czy ja tutaj mam jakieś bity? Ten powinien być dobry. Ogólnie polecam zaopatrzyć się w zestaw takich bicików. Może to być z AliExpress, tak jak ja mam, ewentualnie skądś indziej. Te akurat są fajne, bo to są małe zegarkowe bity. Przydają się do różnego rodzaju dłubania, czy w jakichś nożach, czy przy mniejszych istotnych elementach. Dobra, ściągamy lejek. Tutaj tego całego, jakby to nazwać, tą oporą tego lejka, która jest tutaj wbita na siłę, nie będę je wyciągał, bo też nie mam za bardzo jak jej zrobić. W każdym razie no, ona po prostu jest tutaj wciśnięta na siłę, więc pewnie też na siłę trzeba byłoby ją wyjąć. Dobra, mamy ściągnięty lejek. Teraz zaczynamy rozbierać całkowicie szkielet. Zaczynamy rozbierać szkielet od wyciągnięcia bloku ryglowego. O, tu jest kolejna rzecz, którą Wam pokażę, która się przyda każdej osobie, która lubi dłubać przy broni. To jest krążek hokejowy. Krążek hokejowy z zrobioną jedną, to nie można nazwać otworem, jest to dziura po prostu, paskudnie wywiercona. Bardzo fajnie używać tego jako podkładki do wybijania różnych pinów. Polecam sobie każdemu takie coś zrobić. Można tą dziurę zrobić większą, mniejszą, można zrobić kilka, zależy jak kto woli. I na przykład teraz, jak będę chciał się pozbyć pinów w Glocku, biorę wybijak, ustawiam ten pin w miejscu, gdzie będę chciał go wybić. Tu sobie akurat pomożemy młotkiem. Pyk. Pin wybity. Ewentualnie jak nam przeleci na wylot, zostaje w środku, nigdy się go nie zgubi. Pierwszy pin systemowy wybity. Teraz wybijemy drugi pin systemowy. O, ten akurat wchodzi bez problemu. O, jak widzicie, wpadł nam tutaj. Odkładamy go sobie na drugą stronę. Kolejny pin. To jest pin, który trzyma system spustowy. Tu wyszedł nam bez najmniejszego problemu. Wybite 3 piny. No to teraz musimy się pozbyć bloku ryglowego. Blok ryglowy to jest jedna z prowadnic, która trzyma nam zamek. Żeby go wyciągnąć najlepiej palcami to on nie wyjdzie, szczególnie przy nowej broni, która jest ciężko spasowana, więc najlepiej wziąć go, podważyć od której strony. Uważajcie, że jak jest on mocno spasowany, to często podważając go gdzieś od jakiejś strony można sobie lekko zagiąć, ewentualnie uszkodzić
różne te krawędzie w szkielecie, czego po prostu byśmy nie chcieli robić, więc starajmy się to robić jak najbardziej z wyczuciem, ewentualnie jak widać, że po prostu ciężko idzie, to nie zapierajmy się z całej siły o te ściany, ponieważ no, szkoda psuć istotnych elementów. W tym przypadku akurat on wychodzi bez problemu. O, proszę bardzo. Wyciągnęliśmy go bez problemu. Wychodzi. Kładziemy sobie go tutaj. Krążek już na razie nam nie będzie potrzebny. Kolejną rzeczą jest zrzut zamka, który też wyciągamy bez problemu. No i teraz zostało nam już w sumie mało elementów. Cały system spustowy w Glocku wyciągamy jednym podciągnięciem do góry. Do systemu zaraz wrócimy. Rozbierzemy jeszcze szkielet do samego końca. W sumie moglibyśmy na tym poprzestać do jakiegoś mycia, czyszczenia. To jest wszystko, co moglibyśmy wyciągnąć, chociaż mamy tu jeszcze dwie rzeczy, trzy praktycznie. Rzeczy, które moglibyśmy jeszcze się ich pozbyć. Jest to tak, jakby to nazwać. Ja to nazywam skrzydełkiem zamka, skrzydełkiem szkieletu w sumie. No, jak ktoś wie, zna dokładną nazwę, proszę mnie poprawić. W każdym razie jest to ten element, który nie pozwala zsunąć się zamkowi przy strzelaniu. Żeby go wyciągnąć, musimy nacisnąć. Nie, źle mówię. Źle mówię, czy dobrze mówię? Dobrze. Musimy go nacisnąć w dół i spróbować wypchnąć. O. I spróbować go wypchnąć tutaj po prostu wybijakiem, śrubokrętem, czymkolwiek. Widzicie? On już teraz bez problemu wyszedł. Ciach. Tu wyszedł. Jeszcze jedną rzeczą, która w sumie go wypycha, pozwala mu pracować góra-dół, jest taka oto blaszko, sprężynka. Ostatnim elementem, który trzeba stąd wyciągnąć, do tego przyda mi się wkrętak, jest sprężyna zrzutu magazynka. Wbrew pozorom często jest tak, że przy rozbieraniu Glocka potrafię najdłużej się męczyć właśnie z wyciągnięciem tej sprężyny. Jest to zwykły drut, którego trzeba podważyć czymś płaskim. Najlepszy jest do tego płaski wkrętak. Trzeba go podważyć, odepchnąć do ściany szkieletu i podciągnąć do góry. O, zaraz zobaczymy, czy się uda za pierwszym razem, czy trzeba będzie się trochę z tym męczyć. O, już widzę, że za pierwszym się nie udało, ale za drugim wyszło. Dobra. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze w kamerze. Wyciągniemy, albo nie, zaraz wyciągniemy. Tutaj jest właśnie ten drucik, który właśnie nam pozwoli na wyciągnięcie skrzydełka zatrzasku magazynka. Drucik został w środku. Nie wziąłem ze sobą kombinerek. Dobra, czekajcie, skoczę po kombinerki, żeby Wam go wyciągnąć i pokazać wszystko, jak to wygląda. Dobra, kombinerki mam. To jest tak, jak człowiek nieprzygotowany siada do nagrywania filmiku. Sprężynę zrzutu magazynka wyciąga się w sumie bardzo prosto. Trzeba po prostu ją chwycić za koniec. O, to jest właśnie sprężyna zrzutu magazynka. Jak często się ją wyciąga, wkłada, ona po prostu może się pogiąć. Ona też, to jest w sumie kawałek drutu, nie wiem, on chyba jest chyba 1,8, no nieważne. W każdym razie przy częstym wyciąganiu, chociaż tego raczej często się nie wyciąga, ale przy częstym wyciąganiu i wkładaniu ona się pognie, więc potem będzie trzeba myśleć nad jego wymianą. To też raczej nie jest problem do kupienia w sklepie z akcesoriami do broni palnej, szczególnie do Glocków. No i dobra. W sumie to Glock jest całkowicie rozebrany. Mamy całkiem rozebrany zamek i szkielet. No, oprócz szczerbinki i muszki, tak jak mówiłem wcześniej. W każdym razie no, jest już to golas bez żadnych wszystkich elementów. A, właśnie, wiem, o czym jeszcze Wam zapomniałem powiedzieć. Zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć o rozłożeniu systemu spustowego w Glocku. Generalnie to nie jest oryginalny system spustowy Glocka, ponieważ tutaj został wymieniony na bardziej customowy system glockowski, plus jest tutaj użyty przerywacz ghostowski, który no, zmienia płynność, no, w ogóle zmienia całkowicie charakterystykę pracy tego spustu. Ogólnie jest bardzo ciekawy dla ludzi, którzy mówią, że nie da się zrobić nic ciekawego ze spustem w Glocku, to polecam wymienić nawet same sprężyny i przerywacz. Zobaczycie, jak
dużo można zmienić, jak lepiej się na nim pracuje. Dobra, nie przedłużając, żeby wyciągnąć ten system spustowy, po prostu trzeba, on tu się trzyma na takiej żerdzi, która go pcha w drugą stronę, trzeba go po prostu popchnąć do przodu i wyciągnąć stąd. To jest szyna spustowa wraz ze spustem. Tego nie będę rozbierał, bo to nie ma sensu, to ani się nie brudzi, czyli może i się brudzi, ale nie ma sensu tego rozkładać. W sumie nawet nigdy tego nie rozkładałem, więc powiedzmy, że sobie odpuścimy. System wyrzutnika z przerywaczem. W tym wypadku to jest chyba Ghost Evo albo Ghost Pro. Wyciągamy przerywacz. Jakby to był normalny system glockowski, to bym Wam jeszcze wyciągnął dokładnie tą sprężynę, spustu i tak dalej. Tego nie chcę tutaj robić, ponieważ nie za bardzo znam się na tych wszystkich customowych spustach glockowskich, więc powiedzmy, że na tym zostaniemy. Jak ktoś będzie bardzo chciał, to napiszcie w komentarzu, to wtedy przyniosę po prostu sam system spustowy glockowski typowy. Pokażę Wam, jak się go dokładnie rozkłada i składa, czy to będzie 5. generacja, czy 3., czy 4. Dobra, no to mamy już rozłożone wszystko. Teraz wracamy do ustawień fabrycznych, więc do złożenia go znów. Zaczynamy od tego, na czym skończyliśmy, czyli na złożeniu ze sobą systemu spustowego. Wkładamy przerywacz. No i teraz zaczniemy zabawę, ponieważ to jest właśnie wynalazek w stylu custom spust Glocka, gdzie trzeba będzie troszeczkę się namęczyć, żeby go tutaj ze sobą wpiąć. Zmienię sobie bicik na takie maleństwo. I teraz trzeba go tutaj dobrze trafić. No właśnie. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić to szybko. Jak nie uda mi się, to najwyżej przyspieszę filmik. O, dobra. Akurat się udało. Dobra, pracuje, działa. Mamy spięty system spustowy. Teraz wkładamy zrzut magazynka. No to właśnie jak ktoś będzie kiedyś chciał wymieniać zrzuty magazynka na jakieś tam bardziej pokombinowane, bo na przykład komuś nie pasuje do palca, no to w sumie fajnie wiedzieć o tym, jak to zrobić. Generalnie trzeba wyjąć cały system spustowy, no i pobawić to z tą sprężyną. Ogólnie uwierzcie mi, że często jest z tym duży problem, więc jeżeli nie będziecie mogli tego wyciągnąć, to się nie zniechęcajcie. Po prostu trzeba wziąć dobry, płaski wkrętak, włożyć go pod ten drucik, no i kombinować. Jak tam zobaczycie, że lekko Wam się rysuje szkielet od strony właśnie tej sprężyny, to niczym się nie przejmujcie, na nic to nie wpływa, na żadną prędkość jazdy, po prostu no musicie, jak chcecie zrobić to sami, no to musicie trochę pokombinować, często trochę się namęczyć. Dobra, nie przedłużając, bierzemy tą sprężynę magazynka, sprężynę zrzutu magazynka i wkładamy ją, po prostu ją wsuwamy w to miejsce. Potem można wziąć sobie coś i ją tam dopchnąć. O, dobra. Siedzi maksymalnie. Czekajcie, źle zrobiłem. Jak włożyłem najpierw sprężynę, to teraz nie włożę zrzutu. Najpierw bierzemy zrzut zamka, zrzut magazynka, przepraszam. Już człowiek się gubi w tym wszystkim. Wkładamy ją sobie o tutaj. O. Właśnie tak, jak powinno ona pracować. Teraz bierzemy sprężynę zrzutu magazynka i wkładamy ją w to miejsce, z którego ją wyjmowaliśmy. Ciach, weszła. Dobra. Dopychamy ją, żeby ona tam maksymalnie siedziała, żeby weszła. Dobra, siedzi tam, gdzie miała siedzieć. No i teraz analogicznie, jak wtedy ją podważaliśmy, to teraz musimy ją tam wepchnąć, więc możemy to zrobić znowu płaskim frętakiem, w sumie on najlepiej się do tego będzie nadawał. Wystarczy, że będziemy ją, nie wiem, czy tu będzie widać coś, będziemy ją wkładali, może nie wkładali, będziemy ją napierali ją w stronę boku szkieletu i wprowadzali pod ten zrzut magazynka, który widać teraz działa.
Właśnie tak powinno to wyglądać. Dobra, mamy już zamontowany zrzut magazynka. Teraz założymy właśnie to skrzydełko. Żeby założyć to skrzydełko, najpierw wkładamy blaszkę. Ona akurat tak wygląda w generacji 4, w generacji 5 tam jest po prostu zwykła sprężyna. W sumie chyba nawet wygodniejsze rozwiązanie jest właśnie w tej 5, chociaż czasami też jest problem. Łatwiej jest ją zgubić, jak nam wystrzeli. Dobra. Mamy założoną tą sprężynkę. Trzeba po prostu zobaczyć, w którym miejscu ona musi wejść, żeby nam pracowała właśnie na tym skrzydełku. Zakładamy teraz to skrzydełko. I teraz trzeba pamiętać nad jedną bardzo ważną rzeczą. Jak będziemy je zakładać, musi ono wejść, to całe skrzydełko, ono jest tak skonstruowane, że z jednej strony jest całkowicie gładkie, a jak je odwrócimy, to z drugiej strony ma lekkie podcięcie. To podcięcie jest po to, żeby właśnie zamek nam nie zjechał. Wtedy zamek na nim się blokuje i nie ma prawa on wyjechać. Jak założycie w złą stronę to skrzydełko, po prostu podczas strzelania może wam się zsunąć zamek. Mi tak się raz zdarzyło, więc już teraz na to jestem wyczulony. Polecam o tym pamiętać, jak będziecie rozbierali Glocka aż tak, no bo jednak szkoda potem na strzelnicy, żeby ktoś się z was śmiał, że wam wystrzelił zamek razem z pestką. Dobra, żeby to włożyć, naginamy tą blaszkę, wkładamy tą oto skrzydełko i wsuwamy je do środka. Ono już teraz zaczyna pracować bez najmniejszego problemu. Dobra, kolejną rzeczą, którą trzeba tu włożyć, jest system spustowy. System spustowy wkłada się tak prosto, jak się go wyjmowało, więc po prostu trzeba go tu wcisnąć. O. System spustowy jest wciśnięty. Teraz go ustabilizujemy pinem. I też jedna ważna rada do Was. Jeżeli macie Glocka, macie trochę większe łapy i używacie tych nakładek na chwyt, tych, które są tutaj używane, to ten pin nie jest tylko i wyłącznie trzymadłem, tak to nazwę kolokwialnie, do tego właśnie chwytu. Często ludzie uważają, że to jest tylko to trzymadło do chwytu, więc jeżeli je zdejmą, to nie wkładają tego pinu i nagle Glock przestaje im strzelać. Ten pin to jest pin systemowy, który trzyma, patrzcie, ten pin trzyma cały system wyrzutnika i cały system spustowy, żeby on nie latał. On teraz lata, dopiero jak włożę ten pin tutaj i go przekołkuję, dopiero teraz widzicie, on teraz nie wyjdzie, nie wyskoczy i teraz dopiero pistolet będzie pracował tak, jak powinien pracować. Więc nie zapominajcie o tym pinie, jak zdejmiecie sobie nakładki, ponieważ potem wasza broń może po prostu przestać strzelać. No i dobra, kolejną rzeczą jest zrzut zamka oraz blok ryglowy, który trzeba na ten zrzut zamka nałożyć. Tu jest taka sprężynka, na którą też patrzcie, żeby ten blok ryglowy ją przycisnął, żeby ten zrzut zamka mógł pracować. Dobra, wkładamy pin spustu, systemu spustowego czy pin spustu. Dobra, wszedł bez problemu. Wkładamy drugi pin systemowy, albo i trzeci, jak to woli, ponieważ pierwszy już włożyłem. Też wszedł bez najmniej. Widzicie, właśnie Glock ma to do siebie, że można go złożyć i rozłożyć praktycznie używając jednego narzędzia, którym jest albo długopis, albo jakiś tam mały wybijak. Potem jak już trochę postrzelacie, te piny będą w miarę sobliwie wchodzić. Nie mówię o nowej broni, gdzie czasami trzeba faktycznie dać mu parę młotków, żeby to weszło. Ale ogólnie jest to broń bardzo przyjazna w użytkowaniu, jeżeli chodzi o takich niedoświadczonych użytkowników, ponieważ jeżeli ktoś lubi sobie trochę podłubać przy tej broni, to wtedy nie zniechęci się, że ma to milion śrubek, jakichś dziwnych pinów i ustalaczy, które po prostu można pogubić, ewentualnie nie wie, co z nimi później się zrobi, jak się rozłoży tą broń. Glock jest akurat prosty w takiej eksploatacji, więc no fajnie od niego zacząć, tym bardziej swoją przygodę właśnie z takim dłubaniem. Dobra, w sumie to mamy, nie, jeszcze jest lejek. Lejek po prostu przykładamy, bierzemy śrubkę. Dobra, złapaliśmy go, wymienię sobie bit na większy.
dokręcamy. Ogólnie do większości śrub może i tutaj nie trzeba, chociaż zawsze nigdy nie zaszkodzi. Można sobie kupić niebieski klej samochodowy do gwintów, jakiś Loctite czy jakiś Graflock, to w sumie obojętne, i dać kropelkę na ten gwint. Wtedy mamy pewność, że tam się nie rozkręci przy użytkowaniu, przy eksploatowaniu. Dobra, mamy złożony cały szkielet. Możemy sobie go odłożyć. Teraz składamy z powrotem zamek. Zaczniemy od tego, na czym skończyliśmy, więc na złożeniu systemu iglicznego. Mamy iglicę. Wkładamy ją w tą tulejkę. Mamy sprężyny iglicy i mamy kapturki, które to trzymają. To Wam też pokazuje, jak się rozkłada tą całą iglicę, ponieważ jakbyście kiedyś chcieli sobie wymienić sprężyny, żeby ten spust stał się lżejszy, no to jedną z tych sprężyn to jest właśnie sprężyna iglicy i sprężyna samoczynnego bezpiecznika iglicy. Więc tak, składamy ją tak samo jak to rozkładaliśmy, zakładamy sobie całość tego systemu na bok zamka, żeby tym zaczepem nam się oparło o bok. Bierzemy sprężynę, zakładamy ją tutaj. Polecam przygotować sobie te kapturki. Często jest tak, że nie wiem, macie śliskie ręce w smarze z broni, jak ją rozkładaliśmy. Tą sprężynę trzeba całkiem, troszkę mocno trzeba ją nagiąć, ścisnąć w sumie, żeby założyć te kapturki. Często ręce nam się ślizgają, więc uważajcie, żeby Wam to wszystko nie wystrzeliło. Potem jest sporo zabawy, żeby to wszystko znaleźć. Dobra, naciągamy tą sprężynę, bierzemy kapturek. Jak założymy jeden kapturek, jeszcze Wam nie powiedziałem dokładnie, jak się tego zakłada. Ten kapturek ma takie przewężenie, tutaj takie przewężenie, i to przewężenie musi wejść pod sprężynę, żeby nam się to trzymało, a reszta oprze się na końcówce iglicy. Więc łapiemy sprężynę, wkładamy ten kapturek. Na jednym już nam się delikatnie będzie trzymał, chociaż nie puszczajcie, bo czasami może Wam to wyskoczyć. Bierzemy drugi, zakładamy go analogicznie z drugiej strony. I sprężyna już się nam trzyma. Więc teraz tak. Bezpiecznik iglicy. Wkładamy w niego tą sprężynę. Ona nam się tam zblokuje, już nie powinna wyskoczyć. No i zaczynamy. Bierzemy samoczynny bezpiecznik iglicy. Wkładamy go w jego miejsce. Naciskamy go palcem, wybijakiem. Palcem przeważnie wystarczy. Bierzemy pazur wyciągu, wkładamy go, on sam wpadnie, bez najmniejszego problemu. Jak puścimy bezpiecznik iglicy, on już nie wyleci, ponieważ sam ten samoczynny bezpiecznik właśnie go trzyma w tej pozycji, żeby on nam nie wyskoczył. Następną rzeczą jest system igliczny, który wkładamy do środka. Żerć pazura wyciągu, którą wkładamy plastikiem do płytki oporowej. Wciskamy ją do środka. Bierzemy płytkę oporową, wkładamy ją w prowadnicę, przytrzymujemy sobie ją lekko palcem. Przytrzymujemy sobie ją lekko palcem. Bierzemy wybijaczek lub coś innego i najpierw wciskamy tuleję iglicy do dołu. Wtedy wpada nam na, tak jakby powiedzieć, pierwszą pozycję płytka oporowa. Bierzemy żerć pazura wyciągu, wciskamy do dołu i wciskamy płytkę oporową do końca. Ona nam wtedy zakliknie, całość nam ją zablokuje, żeby nie wypadła. No i w sumie wszystkie rzeczy ze środka zamka są już włożone. Następną rzeczą jest włożenie lufy, włożenie sprężyny z żerdzią oporopowrotną i spięcie razem z zamkiem. Wszystko działa jak powinno. Jeszcze położymy magazynek. Nie wiem, ile mi to zajęło, ale jak widać, jest to prosty pistolet. Tak wygląda całkowite rozłożenie i złożenie pistoletu Glock. Czy jest to 19, 17, czy różne inne modele,
Czasami te generacje mogą się ze sobą delikatnie różnić, ale przeważnie są to takie różnice na tyle mało istotne, że nie ma problemu, żeby sobie to samemu rozkminić. Jeżeli będziecie mieli problem, ewentualnie byście chcieli zobaczyć konkretną generację, piszcie w komentarzu, to na pewno pokażę Wam, jakie są różnice pomiędzy generacjami, jeżeli chodzi o środek tych Glocków. Jak Wam się podobało, łapka w górę i dziękuję za obejrzenie.